jesteśmy tutaj tydzień, a już wyglądamy jak prawdziwy Peruwiańczyk. Po prostu idziemy na śniadanie i przebraliśmy się za lokalsów, żeby nie wciskali nam tutaj obrazów, ponczów i wszystkiego innego, co tutaj sprzedają w handlu obnośnym, bo już widać, że to mamy. A przy okazji jest nam cieplutko, bo alpaka grzeje. No to też istotne, bo chyba jest 10 stopni dzisiaj rano. Niedaleko świętej świątyni Inków, czyli tej Coricanchi, która jest w sumie tam. Obecnie jest to kościół, jak już mówiliśmy. Po drugiej stronie jest mur, który jest murem inkaskim, można go sobie potulić i pogłaskać. Jest super zrobiony, bo nie bez zaprawy, idealnie złączone kamienie. I w ogóle jeszcze został tam na górze symbol węża, jako jednego ze świętych zwierząt inkaskich, który chyba symbolizował tak jakby piekło, jakieś tam dolne warstwy, właśnie, że na górze były orły, na dole były, znaczy na środku były takie średnie zwierzęta łażące, a na dole były węże takie właśnie podziemne. Idziemy zwiedzać. Coricanche, czyli właśnie te ruiny, właściwie nie, znaczy tak, ruiny świątyni inkaskiej, która obecnie jest zakonem świętego Dominika, czy tam kościołem i zakonem, który jest obok. Wejście kosztuje 20 soli od osoby. Ogólnie teoretycznie nie można nagrywać właśnie takich obrazów, które tam są wyświetlone, bo coś tak sobie wymyślili. Ale Także sobie... nie patrzcie na nagraniu na nie, bo one nie są nagrane, my się nagrywamy sami. Tak, więc nas można, obrazy nie. Tam trzeba zamykać oczy. Ale właśnie dziedziniec jest bardzo ładny. Tutaj byli, nie wiem, czy zakonnicy, czy zakonnice. Tam. I generalnie Inkowie też składali tam różne modły i czcili różnych bogów. I nawet zostało troszeczkę inkaskich kamieni. Teraz znajdujemy się w kaplicy tęczowej. I ten kamień, tutaj, jest bardzo ważnym kamieniem Inków, który nie wiemy do czego służył. Ale jak to był kościół i ich świątynia, więc sobie czcili na pewno wszystkie kamienie, które mogli. No i mamy makietę, jak Coricancha wyglądała wcześniej. Jest dziedziniec, który obecnie jest dziedzińcem klasztoru. I są chatki, które były odpowiednimi świątyniami różnych bogów. Nie wiadomo, który był ważniejszy, który mniej ważny. Czcili każdego. Wyszliśmy na górę. Na górze można sobie zobaczyć jakieś takie tymczasowe japońskie symbole, znaczki, ale przynajmniej oprócz tego można mieć ładny widok na dziedziniec Tam byliśmy przy tej fontannie na dole. i ładny widok na świątynie, które są na dole. Ogólnie fajnie to. A w ogóle do tej fontanny na dole w czasach kolonialnych wlewano już piwo inkaskie, które składano w ofierze Bogu Inti, Bogu Słońca. Ogólnie we wnętrzach teoretycznie nie można nagrywać, bo są ładne obrazy. Tam dalej, za dodatkowe 5 soli, można sobie wejść na wieżę widokową. Jeszcze nie wiem, czy pójdziemy, ale no, robią wnętrza wrażenie, a to już są wnętrza właściwie kolonialne, kiedy już z czasów Inków wypędzili stąd i zaczęli sobie tu budować kościoły, zrobili ten właściwy klasztor. Robi wrażenie. Zdecydowanie trzeba tutaj zajrzeć, jeśli się jest w Cuscu na dłużej. Trochę tu ciasno w korytarzach, ale mieścimy się. Buenos días. O, gracias. O, już nawet po hiszpańsku umiem. Więc rozwijamy się na tych wycieczkach. Jak to wszyscy mówią, podróże kształcą i to jest prawda. Czemu tutaj tak sapiemy? No to tylko kilka schodów. Na dzwonnicy ku naszemu zaskoczeniu są dzwony. Ale nie można ich ruszać, znaczy ruszać pewnie można, ale nie można nimi dzwonić. I tam jest kolejny, tak zwane dzwonowisko. I ładne widoki. Pokazać widoki. Właśnie się zorientowaliśmy, że ten kościół, w którym byliśmy, z tą dzwonnicą, którą tam widać, to jest kościół, w którym byliśmy wczoraj. Tak, wczoraj weszliśmy, jak był otwarty, bo były odczytywane modlitwy i intencje. Więc można tam sobie po prostu wejść do kościoła, pozwiedzać za darmo. A tutaj za wejście do budynków poklasztornych i poinkaskich trzeba zapłacić 20 soli za osobę.
I dodatkowo 5 soli za wejściem na wieżę, którą jest warto zobaczyć, bo jak nie ma chmur w całym mieście, to są przynajmniej ładne widoki na okolice. Już po zwiedzanku na polu trochę pada. Dużo budynków, ale wyszło nam jakieś może niecała godzina na zwiedzanie. A tak w ogóle tutaj właśnie taki pan w parasolu, który przeszedł, to zaraz przed wejściem do kasy biletowej są lokalni przewodnicy, którzy atakują, że mogą oprowadzać. I schodzą też panie z alpakami, można sobie wziąć na ręce i zrobić zdjęcie z nimi. Będziemy się nawzajem polować, doznać tego doświadczenia. Ale przewodnicy według mnie nie są konieczni, bo generalnie są napisy po hiszpańsku i angielsku, więc jak ktoś zna jeden z tych dwóch języków, to jest w miarę wystarczające, aczkolwiek pewnie przewodnicy mogą powiedzieć jakieś ciekawostki. Tylko no, lepiej jak jest grupą się jest, to faktycznie może przewodnik spoko. Podoba mi się, jak chodzimy po pamiątkach i oglądamy różne rzeczy i jestem w stanie zapytać, ile coś kosztuje po hiszpańsku. Ludzie mi odpowiadają po hiszpańsku, jaka jest cena, i ja muszę potem zgadnąć, ile to faktycznie znaczy. I w ogóle ludzie mi to cały czas po hiszpańsku tłumaczą. Te sklepy nas zgubią. Aga właśnie wypatrzyła lamobreloczki, więc troszeczkę dla znajomych weźmiemy. I następuje wybieranie. Są przeróżne kolory lam i rasta lama też jest. Pamiątkowanie cały czas trwa, a przy okazji taka ciekawostka, bo są kibelki generalnie w Cusco w całym mieście, i czy to restauracje, czy hotele, czy coś w tym stylu. I ogólnie jak to w górskich obszarach, między innymi na przykład na Cyprze tak było, do kibelków nie należy wrzucać papieru toaletowego, bo się po prostu zatka. Papier wrzucamy do kosza obok, to jest troszeczkę dziwne, no ale kwestia przyzwyczajenia, lepiej wrzucać go obok niż potem robić powódź na całym mieszkaniu. Jak się łazi po całym Cusco, to generalnie trzeba praktycznie zaglądać w każde drzwi, bo są różne interesujące rzeczy. Tutaj na przykład takie ładne, zabytkowe. A jak się wejdzie do środka, to nie dość, że jest kawiarnia, to jeszcze też sklep, gdzie można pożyczyć rowery. I w ogóle jest klimatyczny dziedziniec. Generalnie będąc w Cusco na więcej niż jeden dzień, najlepiej na kilka, warto sobie kupić taki bilet łączony. To się nazywa jakoś tam Boleto Turistico. Za 130 soli za osobę kupuje się różne bilety, które są wspólne. Między innymi zwiedza się te ogrody pod Curicanchą, gdzie są mumie nie faraonów, tylko Inków. Zwiedza się tą twierdzę, która jest powyżej. Zwiedza się też Moraja, chyba... O, coś dziwnego jechało. Pisaka i kilka różnych archeologicznych rzeczy. Bo gdyby kupować to pojedynczo, to się nie da, bo i tak jest minimalny za 70 za jeden dzień. A tak to za 130 można chyba w 10 dni wszystko zwiedzić. Ale to trzeba być dłużej. A my tylko szuramy tak powierzchownie, bo dla nas liczy się Machu Picchu, które będzie już jutro. Kolejne pamiątki kupujemy, tym razem taką, wyjątkową, żeby uczcić nasze małżeństwo, bo jest to połączenie Słońca z Księżycem. Słońce, które wziął za żonę Księżyc, i to jest taki motyw razem połączony. Bardzo ładny, ale pan już zapakował. Gracias. What is the name of this motif? Like together? Ese es el matrimonio perfecto, Ney y Gumi, o Sol y la Luna. Sol la luna. Shortest? You say sin Sipan. Sipan. Yeah, thank you. Tak się prezentuje Sipan, czyli harmonia między ciałami połączonymi. Małżeństwo doskonałe. Księżyc i słońce. No i trafiliśmy na wyczesaną fontannę. Nie wiadomo z których czasów, ale robi wrażenie. Generalnie zarządzanie wodą nawet całym Cusco, mimo że to są góry, było już w dawnych czasach całkiem niezłe. Trochę jak w Rzymie.
Za nami jest przykład pomieszania architektury hiszpańskiej, romańskiej i inkaskiej, bo tak naprawdę Hiszpanie, jak przybyli do Cusco, no to odgapili kilka rzeczy w Rzymie, żeby przywieźć tutaj i usprawnić, między innymi akwedukt. Jest jeszcze zachowany akwedukt, no nie wiem, który to będzie wiek, tam XVI, XVII, generalnie stary, który chyba do dzisiaj jeszcze działa. Tak jak przewidywaliśmy, znaczy nie przewidywaliśmy, ja myślałem, że wejście tutaj chociaż do parkingu będzie za darmo, ale złapał nas pan i mówi, że 70 soli za wejście na 4 obiekty na jeden dzień. Nam już dzień się pomału kończy, więc nie zdążymy, ale na tym wzgórzu jest biały Jezus z widokiem na Cusco, taki trochę jak Świebodzin, jak Rio de Janeiro, więc skoro już tu doszliśmy, to sobie podejdziemy. Inkaska twierdza Sacsayhuaman, Human, nie próbuję wytłumaczyć. Generalnie zbudowana przez pierwszego władcę Inków, właśnie to tutaj była właściwa stolica. Za tymi murami, powyżej miasta Cusco, tam były świątynie, tutaj był władca, więc taki troszeczkę podział. Generalnie jej fenomen polega na tym, że nie wiadomo jak, ale te kamienie są zarąbiście do siebie dopasowane. Teoretycznie bez zaprawy, aczkolwiek tam mówili, że jakąś minimalną warstwę zaprawy dali pomiędzy, która już się rozpuściła. Ale chodzi o to, że one są tak do siebie dopasowane, że nawet karty kredytowej pomiędzy nie da się wcisnąć. A najcięższy z takich kamieni waży ponad 300 ton. Więc nie do końca jest wyjaśnione, jak oni to w ogóle przenosili, jak to dopasowywali. A jak tego nie mówiłem, bo mogłem pominąć, czasem się zapomina, to właśnie ta twierdza, która naprawdę ładnie wygląda, im wyżej tym lepiej, została zbudowana na planie paszczy pumy. No i mamy to, biały Jezus, tak zwany Cristo Blanco po lokalnemu, czyli standardowo symbol pokonania chrześcijaństwa przez, na odwrót, pokonania starych bogów inkaskich przez chrześcijaństwo. Czyli tak samo jak podbijali sobie Słowian, to tutaj też, aczkolwiek pewnie on jest troszeczkę nowszy, no ale w dalszym ciągu Peru, kraj już mocno katolicki, pokazuje, że kto tu rządzi. Ten pan podobno. Jak zwykle zapomniałem dodać, że jesteśmy na wysokości około 3450 metrów nad poziomem morza. Za nami Cusco. Ładnie widać generalnie, gdzie jest stare miasto, bo różni się znacznie kolorami dachów, takie bardziej ceglane. Widać też tam Plaza de Armas, czyli główny plac. I dookoła ładne tereny, ładne góry. Nic dziwnego, że nazwali to miejsce pępkiem świata. Podczas picia piwka i lemoniady z ładnym widokiem, tam trwają prace nad kustomizacją pocztówek dla naszych znajomych i rodziny. Pijąc napar z koki, wpadliśmy na wspaniały pomysł, żeby wysuszyć te liście i po prostu je wysłać do waszych domów. Zobaczymy, czy nie zarekwirują ich na poczcie. Więc jak jakaś kartka nie dojdzie, to przez to, że zarekwirowali. Bo może koki nie można przesyłać pocztą. Zobaczymy. To jest suszona. Teraz idziemy zapoznać się z jutrzejszą wycieczką. I chyba w ogóle tą drogą wczoraj jechaliśmy na motorze. Ale właśnie w związku z tym, że jutro idziemy na Inka Trail 4-dniowy, to musimy iść do naszej agencji, gdzie będzie nasz pan przewodnik objaśniał co i jak, gdzie mamy pewnie tam trafić, co, no pewnie jakieś takie hinty, co zabrać, co nie zabrać. Na co być gotowym, na co nie. Część rzeczy już wiemy. No i dzisiaj mieliśmy taki właśnie trening na tą figurę białego Jezusa, żeby zobaczyć jak się idzie po górach. Wcale to nie było takie łatwe, złapała nas zadyszka, a tu była tylko jakaś godzinka drogi, a jutro przed nami jakieś 7 do 10
I pojutrze, i po pojutrze, i czwarty dzień również. Ale to jest Niektórzy generalnie... się cieszą, jak widać, bardzo radośnie do tego podchodzą. Generalnie problem polega nie na trudności tego trekkingu, tylko na rozrzedzonym powietrzu, które jest 40% bardziej rozrzedzone niż wszędzie gdzie indziej. Tak, tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do większej ilości tlenu w górach, jak jesteśmy. Tak. Bo u nas to takie 2000 najwyżej, a tutaj będziemy na prawie 4000. I to jest tylko za mało tlenu, a nie, że jest trudno. A ryneczek w Cusco wygląda pięknie o każdej porze dnia. Nieważne czy wschód słońca, czy zachód, czy noc. Już wszystko wiemy co i jak, dostaliśmy mapkę. Gdzie będziemy chodzić, ile będziemy chodzić, gdzie będziemy spać, kto z kim, co będziemy pić, jeść i w ogóle jak wszystko będzie wyglądać. Jedziemy jutro o 5:30, a wracamy za 4 dni o około 7 wieczorem. Idziemy 7-osobową grupą łącznie. Znaczy 7 jest uczestników. My, trójka ludzi z Australii, ktoś z Kanady i pan Włoch. No i przewodnicy i generalnie mamy na jednego człowieka jest 2 ludzi, którzy taszą nasze rzeczy. No bo oprócz tego, że dostaliśmy takie torby, które spakujemy swoimi ubraniami, no to też taszczą nasze namioty, jakieś tam stoliki, nie stoliki, no i żarcie na cały szlak. Więc będzie wymaganie dla nich chyba większe niż dla nas. Podobno drugi dzień jest najtrudniejszy, trzeci już jest tak po płaskim się idzie, dlatego jest 16 km. No i czwarty wstajemy o 3 rano, żeby wyjść na miejscu szybciej i wtedy no, wracamy sobie pociągiem, autobusem i samochodem. Nudzą się Państwo tam z tym. Ale damy radę i będzie super wycieczka i pogoda też zaklepana. Jesteśmy na poczcie. Tutaj mają taką specjalną ścianę do wysyłania kartek i listów. I my właśnie dzisiaj wysyłamy dla Was te pocztówki i wrzucamy je do paszczy. Zeżar. Dobrze, że nie pogryzł. Na pewno dojdą.